Tutaj jest sporo różnych śrubek, mam nadzieję, że nie pomylę, która do czego służy. Konieczny jest taki długi śrubokręt, inaczej się tam do niej nie dostaniemy. Ok. No, wydaje mi się, że jest już mocno przymocowany. No i przewód jest już zablokowany i tutaj go podłączę do naszej kostki przyłączeniowej. Tą częścią obcierał tutaj o krawędź tej obudowy. No myślę, że teraz już będzie to ok. Czyli to jest nauczka, którą specjalnie zostawiłem tutaj w filmie. Mógłbym to oczywiście wyciąć, ale specjalnie to zostawiłem. Jednak pracuje to dosyć głośno. Przy jego pomocy na pewno nic odkurzyć nie można. To jest tylko taka zewnętrzna powłoka, w którą montowało się papierowe worki. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek poświęcony temu odkurzaczowi Hoover 1346A z 1972 roku. Mówię kolejny odcinek, bo temu odkurzaczowi były już poświęcone 2 odcinki. W jednym odcinku rozmontowaliśmy ten odkurzacz całkowicie na części, mniej więcej tak jak widać to tutaj na stole. W drugim odcinku zajęliśmy się bardzo ciekawym silnikiem od tego odkurzacza. Rozmontowaliśmy cały ten silnik również na części. Tutaj mogę Wam pokazać kilka zdjęć tego silnika z boku. Wyczyściliśmy to wszystko, bo silnik był tutaj wewnątrz tej obudowy dosyć mocno wybrudzony. Zmontowaliśmy ponownie, przetestowaliśmy, silnik działa i jest chyba gotowy do zamontowania ponownie tutaj w tym odkurzaczu. No i właśnie w tym dzisiejszym odcinku chciałbym to wszystko zmontować, ale jednak nie tylko zmontować, bo pozostało mi tutaj jeszcze kilka rzeczy do zrobienia czy do wyczyszczenia. Przede wszystkim to ja w przerwie pomiędzy tymi odcinkami wziąłem się za czyszczenie tego odkurzacza. Mogę Wam nawet pokazać tutaj kilka ujęć. Włożyłem cały ten odkurzacz do wanny, porządnie wyczyściłem, bo on jednak był dosyć mocno zakurzony, zabrudzony. No teraz myślę, że wygląda to wszystko w miarę lepiej. Tutaj nawet przez kilka dni takich bardzo słonecznych położyłem tę obudowę odkurzacza na słońcu z nadzieją, że ten pożółkły kolor obudowy troszeczkę się rozjaśni, ale chyba za krótko jednak jeszcze leżała, bo no przynajmniej ja nie widzę tutaj jakiejś większej różnicy. Może troszeczkę ten żółty kolor się rozjaśnił, ale chyba jednak nie bardzo, tak jak tutaj patrzę na porównanie w tych miejscach, gdzie był on zasłonięty, a tu gdzie jest pożółkły. No, trzeba by jeszcze ten odkurzacz pewnie na słońcu podtrzymać, no, chociaż też pewnie do pierwotnego stanu on całkiem nie wróci. Natomiast jeszcze jednak, jeżeli chodzi o tę obudowę, to tutaj jest kilka takich zardzewiałych elementów. Myślę, że będę chciał odkręcić tę oś kółeczek z regulowaną wysokością i odrdzewiaczem to ładnie wyczyścić. Tutaj tego kanału powietrza, którym powietrze zasysane przez silnik trafia do worka, nawet nie będę odkręcał, chociaż to też można zrobić, ale on jest dosyć czysty. I pamiętam podczas demontażu tutaj jedna śruba sprawiła nam kłopot. 3 śruby odkręciły się dosyć łatwo, jedna niestety nie, musiałem ją obciąć. I no muszę tutaj tę resztkę tej śruby wykręcić. Mam nadzieję, że to jakoś tam pójdzie i uda się to zrobić. Także biorę się teraz może za te kilka czynności, które zostały do zrobienia tutaj jeszcze przy tej obudowie, a potem zamontujemy w niej silnik i postaramy się to wszystko ponownie zmontować. Nie ma tutaj bardzo dużo tych elementów, ale pierwszy raz ten odkurzacz rozmontowywałem i pierwszy raz go będę montował. Także być może w kilku miejscach będę musiał rzucić okiem na filmik z demontażu. Tutaj jest sporo różnych śrubek, mam nadzieję, że nie pomylę, która do czego służy. Tutaj przyznaję, że tych śrubek trzymających tę oś z kółeczkami, no nie jestem w stanie wykręcić, nawet próbowałem wykrętarką udarową, ale one tutaj bardzo mocno siedzą. Oczywiście, że jakby się uprzeć, to można obciąć te główki śrubek, można je tutaj rozwiercić, nagwintować ponownie, wkręcić nowe, ale myślę, że nie ma to aż takiego sensu. Ja po prostu wezmę odrdzewiacz i pomaluję tutaj te fragmenty rdzy odrdzewiaczem. Powinno to jednak wystarczyć. No,
Gdyby to się całkowicie rozpadało, to bym z tym dalej walczył, ale myślę, że nie jest to aż tak konieczne. Dobra, niech to sobie tutaj troszeczkę przy okazji też spróbuję odrdzewić też te elementy. Więcej rdzy tutaj właściwie nigdzie nie widzę. Zostawmy to tak na chwilkę, niech ten odrdzewiacz tę rdzę tutaj zneutralizuje. Zaraz to jeszcze przetrę i już tak to po prostu zostawimy. Jakby coś w przyszłości się z tym działo, to wtedy będę się z tym bardziej męczył. Natomiast jeżeli chodzi o tę śrubę, to na szczęście poszło z nią troszkę łatwiej i po krótkiej walce myślę, że już uda mi się ją tutaj wykręcić. Będę musiał tylko zaraz znaleźć jakąś, którą ją tutaj zastąpimy. No już prawie nawet ręką mogę już ją wykręcić chyba. Tak, wykręciłem. Zaraz sobie dla porównania przyniosę taką jedną z tych 3 ładnie zachowanych śrub. Znalazłem tutaj taką troszeczkę krótszą śrubkę, ale mam wrażenie, że może wystarczy, żeby ona złapała tutaj tę obudowę silnika i przymocowała ją tutaj. Zobaczymy, jak nie, to będę szukał jeszcze troszeczkę dłuższej. Dobra, na razie spróbujemy zaraz ten silnik zamontować, tylko wypróbujmy go jeszcze przed montażem. O silniku już sporo mówiliśmy w poświęconym mu odcinku. Link do tego odcinka zamieszczę oczywiście zarówno na końcu, jak i w opisie tego nagrania, no ale spróbujmy jeszcze na chwileczkę sprawdzić, czy ten silnik działa. Oczywiście niczego tutaj w tej chwili nie dotykamy. Zmniejszam oczywiście napięcie, bo ten silnik nie jest tutaj teraz do niczego zamocowany, więc dla bezpieczeństwa uruchomimy go przy niższym napięciu. Myślę, że działa całkiem ładnie. Odłączam od zasilania. Tutaj no taką kwestią dyskusyjną jest to, czy pozostawić ten kondensator przeciwzakłóceniowy marki Plessey. Też to oglądaliśmy w odcinku o tym silniku. Powiedziałbym tak, generalnie gdybym ten odkurzacz robił dla kogoś, to raczej bym odłączył te przewody z tej strony, te z tej strony, połączył ze sobą, ten czerwony z tym czerwonym, ten czarny z tym czarnym, zaizolował to oczywiście wszystko i odłączyłbym ten kondensator, bo jest zawsze niebezpieczeństwo, że on tutaj wybuchnie, zrobi zwarcie. To jest już stary kondensator, one mają takie tendencje, natomiast no, ponieważ ten odkurzacz i tak zostaje u mnie w kolekcji, to ja zostawiam ten kondensator, gdyby coś się z nim działo, to go wtedy odłączymy, ale zobaczymy. To jest jednak część, oryginalna część starego urządzenia, niech sobie zostanie, a ten odkurzacz i tak nie będzie tutaj codziennie wykorzystywany do pracy. No dobra, to spróbujmy teraz ten silnik zamontować ponownie w obudowie. W sumie to ten przewód zasilający nie jest już potrzebny. Tutaj podłączymy zaraz przewód od odkurzacza, także ja go stąd odłączam. No to spróbujmy ten silnik teraz zamontować. Tutaj jest taka uszczelka, która częściowo się oderwała, ale ja ją przykleiłem tutaj do tej obudowy silnika, żeby ona się gdzieś tam nie podwinęła. Będzie zamontowany w ten sposób. Tutaj jest dosyć utrudniony dostęp do tych śrub znajdujących się w dolnej części. Ja je spróbuję od razu teraz włożyć. No i zobaczmy. Kondensator pod spód. Silnik w ten sposób. Jak tam jest z tymi śrubami? One są tak niezbyt widoczne. Tutaj z taką przedłużką spróbuję przez ten otwór przykręcić tę śrubę. No, nawet się wkręca. Konieczny jest taki długi śrubokręt, inaczej się tam do niej nie dostaniemy. Ok.
A jak będzie z tą śrubą? Tutaj chyba muszę spróbować zwykłym śrubokrętem. Może jednak tym śrubokrętem będzie łatwiej. O, chyba w ten sposób jestem w stanie tę śrubę wkręcić. No dobra, wydaje mi się, że obydwie te śruby są już mocno przykręcone. Jeszcze sprawdzę mocowanie tej. O, tutaj przez ten otworek jest w porządku. Dobra, natomiast tutaj, kurczę, może przez ten też nie. Tędy. O, dobra. Tak, w ten sposób sięgam tam. Dobra, fajnie. Bałem się troszeczkę, czy uda mi się dokręcić te śruby, do których jest trudny dostęp, ale najwyraźniej jakoś to bardzo w miarę łatwo poszło. No i teraz zostały mi te dwie śruby. Tutaj może wkręcę tę. Się mocno trzyma. No i teraz pytanie, czy ta wystarczy tej długości, czy będziemy szukać dłuższej? Chyba wystarczy. O! Lepiej byłoby mieć dłuższą, ale wydaje mi się, że powinno wystarczyć, bo ona już tutaj dosyć solidnie złapała. No to fajnie. Silnik mamy ponownie zamontowany. Nawet poszło to, wydaje mi się, że bez problemów. Zaraz możemy tutaj od razu też ten wyłącznik przykręcić, żeby już mieć to też zamontowane. No to montuję w takim razie wyłącznik. Tutaj jest on po prostu włożony i mam tutaj dwie śrubeczki, którymi jest przykręcony do obudowy. Momencik, inny śrubokręt muszę wziąć. O, teraz chyba będzie lepiej. No, wydaje mi się, że jest już mocno przymocowany. Teraz kolejna ważna rzecz, czyli ten uchwyt drążka. Momencik, wkładam go tutaj. Tak, w ten sposób i on będzie... Tutaj chyba mogę już dwie śrubki od razu przykręcić, przynajmniej tak prowizorycznie. Jedna, druga. Dobra. No i teraz tutaj mam jeszcze kółeczka, które wkładam tutaj. Tutaj się opiera sprężynka. Tutaj wkładam drugą oś tego kółeczka. No i przykręcam też tutaj śruby. Okay. I jeszcze jedna śruba. Raz, dwa, trzy, cztery. Ładnie, ten uchwyt się trzyma od razu. Chyba możemy tutaj ten element przykręcić. Myślałem, że będę musiał patrzeć podczas montażu tego odkurzacza częściej na film o jego demontażu, ale jak na razie wszystko dosyć jasne tutaj jest. No i tak, teraz wprowadzę tutaj z powrotem przewód. Tutaj przewód będziemy mogli, nawet za dużo go, widać gdzie był on wciśnięty, tutaj przyciśnięty tą plastikową klamerką. No to zaraz go tak samo zablokujemy. Tak. Tutaj jest taka klamerka chroniąca ten przewód przed wyrwaniem, to ją też tutaj od razu wkręcam. No i przewód jest już zablokowany i tutaj go podłączę do
naszej kostki przyłączeniowej. O, może być w ten sposób. Aha, zaraz on chyba tędy. Tędy czy nie? Już nie pamiętam. Tak, chyba w ten sposób wchodzi. O, i tutaj go podłączymy. Czyli tak, odkręcam tutaj śrubkę. Wkładam jedną żyłę z tego przewodu i ponownie przykręcam. O, i tutaj tak samo. Odkręcam, łączę. No, o. I wkręcam. No i przewód mamy podłączony ponownie tutaj w tym miejscu do przewodów idących przez kondensator do silnika. Tutaj w tym miejscu przyznaję, że zaniepokoiła mnie jedna rzecz, mianowicie widzę, że nie jestem w stanie okręcić, obrócić tym wirnikiem silnika, tak jakby on bardzo mocno dotykał tutaj do tej obudowy. Zastanawiam się, co źle zrobiłem. Zaraz postaram się to ustalić, bo ewidentnie gdzieś tutaj nastąpił jakiś błąd, być może przy montażu tego silnika. No dobra, zaraz to spróbuję ustalić i Wam powiem. Już wiem, wyjąłem jeszcze raz silnik, po prostu niedostatecznie mocno dokręciłem. Tutaj widzicie cały ten, nie wiem, wiatrak na osi wirnika, on za bardzo odstawał i tą częścią obcierał tutaj o krawędź tej obudowy. No myślę, że teraz już będzie to ok. Powtórzę to, co już robiliśmy jeszcze raz i spotykamy się zaraz po tym, jak będzie on zamontowany. Nawet fajnie, bo mam okazję przećwiczyć sobie szybki montaż tego silnika. No dobra, jesteśmy dokładnie na tym samym etapie, na którym byliśmy przed chwilą, czyli ponownie mam tutaj wszystko zmontowane, ale różnica jest taka, że tym razem tutaj tak jak trzeba ten wirnik w odkurzaczu się, w silniku odkurzacza się ładnie obraca, już o nic tutaj nie zaczepia. Czyli to jest nauczka, którą specjalnie zostawiłem tutaj w filmie, mógłbym to oczywiście wyciąć, ale specjalnie to zostawiłem. Przy montażu takiego silnika porządnie tam zadbać o to, żeby ten cały wentylator, który zapewnia tutaj ruch powietrza, był dociśnięty do obudowy i porządnie przykręcony, bo inaczej będzie opierał się o tę aluminiową część i będzie po prostu zablokowany. Teoretycznie można było bez ponownego demontażu wszystkiego mocno tutaj po prostu za tą końcówkę trzymając na przykład kombinerkami mocno to dokręcić i wepchać tam ten cały wentylator do środka, ale myślę, że nie zaszkodzi, jak to wszystko jeszcze raz rozmontowaliśmy i ponownie zmontowaliśmy. Teraz już poszło to naprawdę szybko. No to co? No to robimy test tego odkurzacza. Podłączam tutaj odkurzacz do regulatora napięcia, zmniejszyłem troszeczkę napięcie i włączam zasilanie. No, trzeba przyznać, że ten silnik jak był wyjęty z odkurzacza, to pracował dużo ciszej po zamontowaniu w całej tej obudowie. Jednak to jest dosyć głośne. Ja myślę, że go dosyć mocno tutaj przykręciłem. Nie powinno to jakoś rezonować, no ale wszystkie te elementy razem sprawiają, że jednak pracuje to dosyć głośno.
ale trzeba przyznać, że głośno zaczął ten odkurzacz pracować po zamontowaniu silnika w tej całej obudowie. Może gdyby dać tutaj nowiutką tę uszczelkę, która pewnie też trochę odpowiada za jego drgania, może byłoby troszeczkę lepiej. Patrzę, czy można by go tu jeszcze gdzieś jakoś amortyzować. Może on tutaj, w tym miejscu mocowania troszeczkę stuka o tę obudowę. No na to myślę, że już wiele nie poradzimy. Można by tam ewentualnie wkładając silnik jeszcze jakąś gąbeczkę włożyć, żeby on troszeczkę był amortyzowany. Ale chyba na to już wiele nie poradzimy. O, może jeszcze w tej pozycji na chwileczkę włączę ten odkurzacz. Bardzo jest głośny, bardzo głośno ten wirnik tutaj pracuje. No trudno, no nic na to nie poradzimy. Natomiast funkcjonuje całkiem nieźle, tutaj bardzo porządnie dmucha z niego powietrze. Teraz możemy zamontować tutaj tę szczotkę, ale zobaczcie, niestety pasek, który tę szczotkę napędza, jest tutaj, zwłaszcza w jednym miejscu, kompletnie pęknięty. Nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy jest sens go tutaj zakładać. Ja takiego paska do Hoovera nie dostanę. Mógłbym poszukać wśród jakichś dużych uszczelek, mniej więcej tej wielkości. Zobaczmy, jaki on jest w takim stanie nierozciągniętym. No mniej więcej 7,5 cm ma, tak. Średnica to jest jakieś powiedzmy 5-6 mm, 6 mm raczej, 6 mm. Jakąś taką uszczelkę, kurczę, od jakiejś rury może. Poszukam czegoś takiego. Chyba teraz nie będę miał, ale postaram się coś takiego znaleźć. Po prostu zaczepiamy go tam o ten wirnik na silniku. Wkładamy, może najpierw go włożę na szczotkę. Wkładamy szczotkę tutaj w to mocowanie z jednej i z drugiej strony. Szczotka się już obraca. Teraz ten pasek gumowy zaczepiam o wirnik silnika. To mogę już zamknąć. No i teraz teoretycznie ona się powinna obracać. Jak silnik będzie pracował, zaraz to zobaczymy, ale przypuszczam, że ten pasek bardzo szybko pęknie. No, możemy nawet zobaczyć. Teraz mam odkurzacz podłączony do zasilania. Szczotka się obraca, działa to, ale trzeba będzie koniecznie poszukać takiego paska. Nawiasem mówiąc, mam wrażenie, że troszeczkę dzięki temu może troszeczkę ten silnik się wolniej obraca i chyba troszeczkę ciszej to pracuje, nie jestem pewien. Myślę, że być może nawet bez tej założonej szczotki ten silnik może wchodzić na troszeczkę zbyt wysokie obroty. Także raczej być może nawet używanie go bez takiej szczotki jest niewskazane, bo ta szczotka jednak troszeczkę te obroty silnika spowalnia. No zdecydowanie mam wrażenie, że z założoną szczotką i tym gumowym paskiem działa to lepiej niż bez niej. Dobra, to odłączę na wszelki wypadek. To co nam zostało, to jest jeszcze tylko chyba w ten sposób. O, tak, założenie tej plastikowej pokrywy. Tutaj zostały mi akurat jeszcze tylko dwie śrubki. No i chyba mamy wszystko zamontowane. Możemy nawet troszeczkę wyżej podnieść te kółeczka. No to jeszcze, jak to mówią Anglicy, final touch.
No i wydaje mi się, że nasz hooverek zaraz będzie zmontowany. Tutaj jeszcze o tę pokrywę troszeczkę przetrę, bo ona się znowu wybrudziła, leżąc na tej gumowej podkładce. A, przepraszam, jeszcze przecież ważna rzecz, czyli taka ochronna guma, którą wcześniej zdjąłem. Nie jestem pewien, czy ja ją teraz tutaj od spodu założę. Chyba tak. Czy ona się naciągnie? Tak. Chyba to było w ten sposób, czy nie? Chyba tak. Tutaj jeszcze z przodu. Tak, bo tu widać, że jest plastik pożółkły, czyli wystawał spod tej gumy. Musiało to być mniej więcej w ten sposób. Dobra. No i jeszcze ważna rzecz, drążek. Tutaj śrubę odkręciłem. Drążek musi być tak zamocowany, żeby ten zaczep do powieszenia worka na kurz był po stronie wylotu powietrza, czyli w ten sposób. Tak. Tutaj wkładam śrubę od tej strony, a tutaj mam nakrętkę od drugiej. Ok. Drążek jest mocno zamocowany. Teraz tutaj cały ten element na wylocie powietrza, na który zakładało się papierowy worek na kurz. Muszę to ładnie tutaj nacisnąć, tak. Jeszcze wypadła podczas demontażu taka uszczelka. Szczerze mówiąc, to nie bardzo widzę na niej miejsce poza tym miejscem tutaj. Być może pod nią blokowało się worek, ten papierowy worek na kurz wkładany tutaj. No nie wiem, zobaczymy. Takich worków tak czy inaczej na razie nie mam. No i teraz przyniosłem worek na kurz, który nawiasem mówiąc też został troszeczkę wyczyszczony, wyprany ręcznie. Wieszam go tutaj na tym haczyku przyczepionym do rączki. Zamek błyskawiczny też troszeczkę naoliwiłem i myślę, że teraz będzie dużo lepiej się poruszał. No i musimy tutaj jeszcze tę śrubkę zaczepić w dolnej części. Czyli tak, wkładam w ten sposób. Wkładam to. I jest tutaj na dole takie mocowanie, w które włożyłem śrubkę i odrobinkę ją tutaj skręcam. Myślę, że to już wystarczy. Koniecznie oczywiście będzie trzeba włożyć tutaj papierowy worek na kurz, bo w ten sposób to odkurzanie zupełnie nie ma sensu. Ten worek jest bardzo, bardzo przepuszczalny. Przy jego pomocy na pewno nic odkurzyć nie można. To jest tylko taka zewnętrzna powłoka, w którą montowało się papierowe worki na kurz. I ostatni element to jest ten przedni panel z ładnym logotypem Hoover. I właściwie cały nasz odkurzacz mamy ponownie zmontowany. No to spróbujmy teraz na koniec uruchomić Hoovera tutaj przynajmniej w warsztacie. Obiecuję, że ja też kupię do niego jakiś papierowy worek, który da się tutaj zamocować i wtedy zrobimy też test odkurzania tym Hooverem, ale na razie chciałbym po prostu zobaczyć, jak działa. Bardzo fajny, nieduży, zgrabny odkurzaczyk. Tutaj jeszcze kilka drobiazgów poprawiłem. Między innymi jest tutaj taka gumowa przelotka przewodu, o której zapomniałem. Ona musi być tutaj w to mocowanie drążka włożona. Wyjąłem jeszcze raz drążek, włożyłem drążek. Teraz się to, myślę, całkiem fajnie trzyma. Także to, co mi jeszcze tylko zostało, to znaleźć jakiś pasujący, mniej więcej pasujący worek na kurz, który tutaj zamontuję i będziemy wtedy mogli obejrzeć
takie w cudzysłowie poważne odkurzanie tym odkurzaczem, bo dzisiaj tylko sprawdziliśmy, że po tym ponownym montażu po prostu działa. Ja Wam już bardzo za tę, no właściwie całą serię filmów o tym odkurzaczyku Hoover dziękuję, no bo w jednym filmie ten odkurzacz rozmontowaliśmy, w drugim zajęliśmy się silnikiem, w trzecim wszystko zmontowaliśmy. Nie obyło się bez malutkiej wpadki, bo tak jak pamiętacie, tutaj w tym odcinku troszkę za słabo docisnąłem całą tę turbinkę na silniku i ona się blokowała, ale udało się to dosyć łatwo i szybko zrobić. No a jak widzicie, tutaj u mnie na biurku już się, czy na stole pojawiły się już kolejne odkurzacze do przeglądów. Nimi się teraz zajmę, także tego Hooverka na razie odstawiam, niech on sobie odpocznie. Ja w każdym razie jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że mogliśmy go tutaj na kanale obejrzeć i na pewno będziemy się z nim jeszcze spotykać. Cześć i do zobaczenia.